Optimus Prime. Prime, make something of yourself. Siemano, gracze Rise of Kingdoms, z tej strony Optimus. Słuchajcie, jakiś czas temu Bile GT przygotował bardzo fajny, jakby taki, można powiedzieć, poradnik w Excelu a propos naszego gearu. Ten był gear dopasowany do naszych też dowódców. No i on tam opisywał mniej więcej, jak to według niego wygląda. On to też, wiadomo, tam testował na swoim koncie. Pomagał mu w tym Devor, tak? Devor? Albo Devon. Mogę się mylić, a sobie sprawdzimy tu na filmiku, kto mu tam pomagał, bo powiem szczerze, że nie pamiętam właśnie tej drugiej osoby, bo go mało widziałem ogólnie na roku, znaczy na Rise of Kingdoms, a chyba Devor, tak. I tutaj, jakby tak powiedzieć, oni pokazują, jak najlepiej dopasować się pod Open Field, no i też pod Rally, tak. Oczywiście tu jest podziękowanie za 6000 subskrypcji, no Wille robi bardzo fajną robotę. Mamy dobry kontakt, więc wymieniamy się różnymi informacjami. Tak jak ostatnio a propos też inskrypcji się z nim troszeczkę tam wymieniałem. Bile tutaj pokazuje, jak widzicie, na każdym, jakby tak powiedzieć, jakimś tam marszu z tym takim, powiedzmy, metowym, jak najlepiej tam dopasować sobie ten gear. My dostęp do tego też mamy, więc sobie o tym też dzisiaj pogadamy i pokażę wam zaraz po tym, jak sobie podsumuję tutaj filmik Bile GT. On tu oczywiście wykorzystuje 3 rodzaje setów, też je tutaj opisuję, które wiadomo, jakby tak powiedzieć, najlepiej się tu stosują. Tak samo to wygląda w przypadku garnizonu, czy też rally, bo on to wszystko, tak z tego co widziałem, to rozpisał. Też efektywność naszych, jakby tak powiedzieć, trade'ów podczas walk w Open Fieldzie, więc naprawdę dużo ciekawych informacji on tutaj nam to jakby tak przygotował, no i mi się zdaje, że to co on tutaj zbliżył do tego, to jest taki maksimum, gdzie chyba można wyciągnąć z gearu. Wiadomo, ktoś mi powie, że słuchaj, zrobisz tam 2 rzeczy inaczej, będziesz miał tu trochę gorzej, tam trochę gorzej, to będzie jakiś spadek, parę procent na twoim, powiedzmy, wymianie lub też DPS-ie. No ale, że niby jest lepiej. No powiem tak, ja w Offen sam nie będę tutaj stosował się do jednej rzeczy, co Bile przygotował. Ja ogólnie przygotowuję sobie 6 marsz troszeczkę inaczej. Zresztą też się sugeruję troszeczkę według jego filmu, gdzie mogę wyciągnąć największy damage, jakby tak powiedzieć, akurat w pewnej postaci, gdzie teraz przygotuję ten 6 marsz. Ale Bile bardzo fajnie tutaj rzeczy nam jakby tak pokazuje, no i też tłumaczy, wiadomo, dlaczego tam wybiera leadership, dlaczego on chce tam wyciągnąć jakby więcej z tego, moim zdaniem, marszu. Więc naprawdę fajny taki poradnik. Ten poradnik, z tego co wiem, chyba każdy gracz może sobie też jakby tam dostęp mieć do niego. On tu, jak widzicie, całą datę, którą ma, całą bazę daty, który robi na różnych kombinacjach gearów, więc to jest człowiek, który matematycznie bardzo dobrze jest przygotowany do takich obliczeń. Mi się zdaje, że robi gość mega robotę i to, co jest tutaj przygotowane, to naprawdę jest warte zainteresowania się. Tym bardziej, że on tutaj, widzicie, ma jakoś porozpisywane. Już na 2026, na pierwszy, drugi kwartał się jakoś nawet przygotowuje. No, też ma chyba tam jakiś plan przygotowany, tak? Kraft, KVK Helm. Aha, on chyba tak przygotowuje do swojego konta, co pomalutku będzie robił. No, widzicie, gość ma wszystko ogarnięte. Bardzo fajna osoba. Ostatnio z nim kiedyś na TeamSpeaku z nim rozmawiałem, więc przepraszam, w Discordzie, więc naprawdę fajny gość. A oni, jak widzicie, się zarejestrowali na Brytanię, my na Heroic Anthem, też o tym ostatnio pisaliśmy, że nie spotkamy się podczas KVK. Ale jeżeli chcecie i lubicie tam też język angielski i też się jakby tak z tego języka angielskiego no dobrze, jakby tak powiedzieć, no poruszacie w nim i się dobrze wam, jakby tak powiedzieć, w nim się czujecie, nie tylko wiadomo z polskimi youtuberami tak jak ja, no to wiadomo, ja mogę spokojnie Bile polecić, bo robi fajną robotę po prostu. A my przejdziemy sobie ogólnie do tego, co Bile nam tutaj przygotował, nie? Ogólnie przejrzymy sobie parę marszy. Ogólnie Bajku Liucze to jest pierwszy, tak widzicie, od razu na rzut, czyli tak mamy budki i rączki z leadershipa. Tutaj akurat mamy to, co chyba ja gram u siebie, czyli mam legi cześcik pozasetowy, rączki są setowe,
I tutaj mam budki też chyba setowe. Tak, to było raz, dwa, trzy, cztery. Tak, bo to były 4 sety i dwa offsety. Tutaj akurat ma zrobione tak, że leadership jest połączony chyba z rączkami, tak mi się zdaje. Chociaż chyba, że Legi tu wrzucił. Chociaż te rączki wyglądają bardzo podobnie. Ale kurde, z drugiej strony, czy by bardzo offset bonus, a czy jeszcze raz, dwa, czy cztery? No nie, w sumie tutaj bardziej poszedł w obronę, bo bardziej taką przeżywalność. No stat optimized, but 10% MS recommended, ok. No stat optimized, but 10 MS recommended, ok. Czyli tak mniej więcej to sobie rozpisał przy BQ Lucze. Ragnar Scipio już wiadomo jest troszeczkę inaczej zrobiony. Ale Ragnar wiadomo tam idzie troszeczkę w inny damage, skill damage, nie tak BQ w normal damage. No i tutaj w sumie też mamy dwie setówki. Czekaj, raz, dwa, bo to są dwa offsety. To jest chyba setówka. To są 4 setówki, tak. Nie, przepraszam, chess nie jest setówką. Nie, chess jest setówką, tak. 4 setówki, czyli 2 sokowe i 4 te. No to okej. Też tak można. Tutaj jeżeli chodzi o tankowanie, to wiadomo, że troszeczkę inaczej jest to pokazane. Ale wtedy total efektywność stracimy, nie? Jeżeli wybieramy któryś z tych dwóch. Ale z drugiej strony dłużej trzymamy walkę, może też nam to coś odda. No ale wiadomo, to są przeliczenia bile. Lucze Aleksander wygląda tak. Tutaj mamy już te rączki, które ja już dawno przepalałem kiedyś w postaci. Ale tutaj już jest bardziej taki leadership, czy bardziej, żeby się dłużej utrzymać w walce. Mamy dwie części leadershipa. Co tam jest? BQ Filip. BQ Filip dawno nie grałem. Tak, chyba nie grałem. Albo ostatnio gdzieś to testowałem, no nie wiem. No ale tutaj też mamy bardzo podobne jak do BQ Lucze. Lucze Filip. Tak samo jak przy Lucze Alex. Queen Zuge. No to tutaj widzicie, ja na przykład będę, tu macie te dwie części soku. 4 setówki jako najlepsze. Ja ogólnie będę właśnie grał coś tego typu jak chyba nie, bo ja będę miał chest offsetowy i ręce offsetowe, dwie części leadershipu no i broń sokową i head sokowy, więc ja troszkę tu inaczej pójdę, bardziej pójdę w atak, no bo Queen lubi atak. Właśnie coś tego typu jak tutaj jest, no ale Queen i chyba Zugę to mają to samo, tylko ten chyba się w trzecim secie chyba tylko z tego co widzę różnią. Tak, dobrze mówię? Nie, w drugim też się troszeczkę różni. Tutaj bardziej w efektywność, ale mniejsze tankowanie. Zuge Herman, bardzo podobne do poprzednich. Zuge Filip również. Ashur Herman także. Huo Artur, no to wiadomo, tutaj przy Huo Artur tutaj nie ma żadnych zmian. Huo Joan też nie będzie zmian. Akurat kawaleria ma wszystko bardzo proste. Huo William tak samo. Artur Filip też. Artur Filip, Artur William. Neski Joan też. Joan Artur też. No kawaleria jak widzicie jest bardzo prosty sposób do ogarnięcia. Bo tylko w sumie na łukach i na i na piechocie się coś więcej dzieje, prawda? Na tym. Przejdźmy sobie jeszcze tylko tutaj a propos garnizon i rally. Bo akurat tego nie przegadałem. Gorgo Tokugawa. Ok, czyli mamy dwie części soka. Offset i... Czyli typowe takie do przeżywania, ok. Gorgo Heraklusz, tu mamy dwie części leadershipa, dwie części offsetu i dwie części soka. I Taeyong z Herakluszem, czyli podłuki. Ale tu jest cały set, bo czy dwie części soka i 4 części setówki. Dido jest tak samo. No a Heraklusz, no to kawaleria oczywiście. Scipio Wallace tutaj już rally. No to dwie części soka, 2 offsety i 2, czyli tak jak na garnizonie. Scipio Tarik. Raz, dwa, dwie części setu. 2 leadershipu i dwie części soka. Scipio Afrykańczyk z Tarikiem. Shapur Ashur, jeden z lepszych teraz rally. Dwie części soka, raz, dwa, trzy, cztery części setowe. Shapur Henry, tak samo. Tak jak widzicie, to chyba tutaj się tylko w tych drugich tak coś tam zmienia. Tak mi się zdaje. Attila Subotaj, no to wiadomo, full kawaleria. I Nevski Justinian, full kawaleria. Dużych tutaj jakichś tak marka akurat po tych zmian nie ma, nie? Ale fajnie, że coś takiego, Davor, czyli dobrze mówiłem, że Bile z Daworem to zrobili. Ja uważam, że bardzo fajną robotę zrobili chłopaki i trzeba tu chwalić. Naprawdę troszeczkę nam tutaj jakiś tam, wiecie,
też pogląd na to, jak teraz te giry mniej więcej łączyć, jak tutaj się do tego wszystkiego jakby tak poparować. No ja akurat, tak jak wam mówiłem, ja myślałem, że będę właśnie szedł, wam pokażę, może tak będzie wygodniej, jak już mówimy o girze. No to ja czyścik biorę tego, budki biorę wtedy, przepraszam, rączki biorę wtedy te. No i potem oczywiście 2 części soka i 2 części z leadershipa, czyli legi, czy buty i legi, więc tak akurat u mnie to będzie tak wyglądało, więc może u was będzie troszkę inaczej, ale to jest mój drugi gear, no bo na pierwszym, tak jak tutaj widzicie, mamy cały dragon, więc mi się zdaje, że tak będzie najlepiej w tym momencie, jeżeli chodzi o tworzenie tego drugiego gearu. Słuchajcie, dzięki wielkie, że jesteście, dzięki wielkie, że wspieracie mnie, przez czas lajkujecie, komentujecie i się coś tam działamy, więc do zobaczyska, bo za niedługo coraz lepsze filmiki się będą chyba trafiać, zresztą już chyba się coś pojawiało, więc mam nadzieję, że coraz fajniejsze rzeczy wam tutaj pokazuję na kanale. Dzięki, na razie, hejo!